Siema, Bartek z tej strony, witam w sobotę, witam na kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj tytuł filmu: odkupiłem ekspres od klienta. Czy dam radę na nim coś zarobić, czy to zadziała? Ekspres wam pewnie znany, bo on był na live robiony, ale trochę tam czasowo przerosło mnie rozbieranie obudowy. Potocznie zwany Kakałko, czyli ekspres DeLonghi Primadonna Elite Experience. Ekspres odkupiony od klienta jakiś dawny czas temu, nowy dzbanek do kakałka, tak naprawdę do robienia czekolady. Ja patrzyłem w instrukcję, się tą czekoladę na tym ekspresie robi, to jest jakiś, słuchajcie, plan wilczego szańca, ale to później. Nie będę chyba nawet rozpakowywał, chociaż muszę sprawdzić. Ekspres do czekolady, dzbanek do czekolady jest nowy. Dzbanek spieniający mleko jest z tego ekspresu. Idziemy tutaj, ja go już troszeczkę rozebrałem. Wiadomo, na live'ie, do którego link wam tam gdzieś wrzucę w opis. Teraz zacząłem go rozbierać, no i się kapnąłem, że nagrywam bez mikrofonu, słuchajcie. Więc panel już zdjąłem, przedni, dotykowy. Jego z daleka, żeby tutaj nic się nie wydarzyło. Idziemy tutaj na full opcję, słuchajcie. Zacząłem już wyciągać zawleczki. Wymieniamy infuzor. Wymieniamy dolny elektrozabór trójdrożny. Ten ekspres na live'ie, odpaliliśmy go. Po oporządzeniu tutaj grzałki, końcówki są wymienione, ja je tu mam, spójrzcie. Uszczelniacze gniazda są wymienione, końcówki to są te uszczelki, które tu widzicie. Końcówki grzałki, może już wam pokażę ten wrzut na ekspres. Końcówki grzałki te wadliwe są wymienione, grzałka jest z wymienionym czujnikiem NTC. No ale po odpaleniu ten ekspres okazało się, że jest zakamieniony tak, że nie ma przepływu wody, więc elektrozabór spustowy do wymiany. Elektrozabór tak zwany ślepy dwudrożny, który jest za spustowym, jego w tej chwili nie widać, do wymiany. Elektrozabór trójdrożny dolny do wymiany. Także zapraszam na nową naprawę, lecimy. Słuchajcie, tak jak mówię, włączyłem bez nagrywania dźwięku, więc byłoby kino nieme. Zacząłem już wyciągać zawleczki z infuzora, odkręciłem te dwa wkręty, tu sobie porozpinałem. Zawleczki mamy wyciągnięte, słuchajcie. No postanowiłem zacząć od infuzora, no jakąś decyzję musiałem podjąć. Tu mamy wyleweczkę, tu mamy zawleczkę. Wszystkie wężyki wypiąć, odkręcamy, no wymianę infuzora już widzieliście wielokrotnie, ale czemu jej nie pokazać ponownie?
No i teraz tak, blacha. Czy tu nam wypadły te podstawki? Chyba nie. To dobrze. Tam są w środku takie blaszki, to możecie zobaczyć na filmach o wymianie infuzora, które muszą nam tu wejść. Tu wydaje mi się, że jednak wypadła. Ale może mi się wydaje, sprawdźmy to. Tu siedzi. A tu wyżej też wygląda, że siedzi. Ale nie siedzi. No to wyciągamy. Trzeba tą płytkę w takim razie tutaj odkręcić. Bo widocznie jedna z tych blaszek wypadła. Tutaj tej elektroniki jest napierniczone w tym ekspresie, słuchajcie. Oczywiście, że wypadła, widzicie? Mówię o tej blaszce, która tu właśnie leży. To do niej są te wkręty mocowane, te śruby. Więc trzeba ją teraz stąd wyciągnąć. Dzidę. I włożyć na miejsce, nie w tą stronę. I włożyć tutaj do tego place, gdzie ona być powinna. To się tutaj nie zawsze łatwo udaje. Zwłaszcza jak się ma namagnesowane sprzęty. O! Coś takiego. I zanim wkręcę tą płytkę elektroniczną z powrotem, to wkładamy, jak ją znajdę, śrubę. Teraz siedzi. No i kręcimy. Jak teraz widzę już tutaj z boku, ona się wkręca dosyć mocno tutaj, słuchajcie, bo to jednak ma trzymać. Dokręcamy. No i wracamy z tą płytką elektroniczną tutaj na miejsce. Ona tu ma swoje miejsce, nie przycinając przewodów. Oczywiście. Jak to tu chodzi? Tak. Zaraz wam to pokażę. No tutaj wielkiej filozofii nie ma, trzeba to tak wkręcić jak pasuje. Czyli żadnych przewodów nie przycinamy i kręcimy. To jest płytka, do której wpinamy później panel dotykowy. Ale to jeszcze kawałek czasu przed nami. Dobra, czyli infuzor mamy wymieniony, słuchajcie. Grzałkę mamy oporządzoną. To sobie możemy tu chwilowo włożyć, bo ja nie będę tego ekspresu oczywiście składał, bo tu totalne mycie go czeka. Gumy, które wyjęliśmy, jak to było. Jak to było, słuchajcie, to jest taka guma tutaj uszczelniająca, żeby para nie szła do góry. No i to trzeba włożyć na swoje miejsce. Siedzi, zaraz wam to pokażę. Teraz ta dolna tutaj, czyli jeszcze sobie tą wylewkę odpinam. Ta dolna moim skromnym zdaniem idzie jakoś tak. Ale pewności to ja nie mam co do tego, co mówię. Zawsze się zastanawiam, słuchajcie, jak te gumy się tu wkłada. Zawsze. 100 na 100. Ta chyba idzie tu. Tak. Nie wiem, czy nie będę musiał sobie odkręcić tej wylewki. Tak zróbmy, słuchajcie. Zobaczymy, co tam kotku masz w środku. No niewiele. I ta guma moim skromnym zdaniem wchodzi jakoś tak. To musi wejść tu, a to musi wejść tu. Czy się mylę, czy się nie mylę, zaraz się dowiemy. O, no widać, że stąd. Kosmetykę sobie już zostawię na po nagraniu, słuchajcie, bo no tu jest kosmetyki, słuchajcie, no spójrzcie, tutaj te mikroswitche trzeba wyczyścić. Co prawda nie ma tu tragedii, ale trzeba wyczyścić. Ten film i tak będzie trwał, ponieważ roboty jest sporo, więc no nie chcę go wydłużać za bardzo. Słuchajcie, zaczynamy od najłatwiejszego. Oczywiście wężyki będą do wyczyszczenia, przepływomierz, ale to tak jak mówię, kosmetyka później. Jedziemy z elektrozaworami. Tu zaraz będzie większa rzeźnia, ale na razie wymieńmy to co proste, żeby, wiecie, żeby szło. Żeby był flow, jak to mawiają górale. Wypinamy sobie tutaj. Tu się będzie woda lała, może jakiś ręcznik poproszę. Żeby tu wszystko nie pływało. Wypinamy wężyki, wypinamy przewody. Wypinamy też wężyki oczywiście. Teraz sobie trzeba spojrzeć na nowy elektrozawór, bo one potrafią mieć cewkę przekręconą przez... No, skręcenie elektrozaworu jest dowolne, tak? Czyli, widzicie, to jest 1:1. Czyli on idzie tak. Wyciągamy go z tej gumy. No proszę cię, wyjdź. Pamiętając jak to szło, czyli on jest tak. I teraz patrzymy, czy ten jest tak samo skręcony. Tu są cyferki, oczywiście wy ich nie widzicie, ja je ledwo widzę. 2 i 2, dobrze widzę? Nie, tu jest 2. Tu jest 1, identycznie są, widzę 1, zresztą ta kropka też oznacza coś.
Widzicie, są identycznie, jest ok. Czyli wkładamy go w gumofilec. No i lecimy dalej. Dzisiaj taki bardzo serwisowy film, słuchajcie. No, ale zobaczymy. Ja oczywiście ceny wam konkretnej nie podam, ale powiem wam, czy udało mi się jakoś zarobić na tym ekspresie, czy to wyszedłem na zero. No, wszystkie te koszty, na końcu filmu zobaczycie koszty wszystkich części w Norcie, jak to się przedstawia, ale to na końcu filmu, słuchajcie. Dobra. Jedna uszczelka. Maziamy. Dobra. Druga uszczelka. Ja go za chwilę włączę, bo ja jestem przekonany, chcę sprawdzić. Ja mam wrażenie, że to... Co ja zrobiłem z tym elektrozaworem? Ja mam wrażenie, że ten elektrozawór stanowił problem. Jeszcze sprawdzę tylko napięcia cewki. Mimo że jestem pewien, że tu jest 230, to sprawdzę. Tu wężyk. Od razu wkładam, bo ten wchodzi najciężej. Sprawdzimy, bo to wiecie, tak też wygląda diagnostyka, że teraz na przykład wymieniliśmy główny elektrozawór, główny rozdzielający tutaj na starcie prosto, widzicie, z membrany, i sprawdzimy, czy to on był winowajcą. To są najprostsze metody diagnostyczne, widzicie. 3 wężyki, 3 uszczelki i mamy wymienione. Także jestem ciekaw. No i podejmiemy decyzję, czy te kolejne elektrozawory wymieniać, ale to jakby zakładam, że tak. Natomiast, no wiadomo, każdy dodatkowy elektrozawór to jest moja robota plus koszt części, tak? Trzeba mieć to na uwadze. Zawleczka, która tutaj najciężej z reguły wchodzi. Kombinerki by się przydały. No i działamy. Infuzor wymieniony to jest rzecz newralgiczna w tym ekspresie. Coś mi tu wibruje, nieważne. Dobra, i jeszcze tu uszczelka. Starą wyciągamy. Może nie tym, może tym. Co to za dźwięk? Wibrujące śrubki, nie wiem czy słyszycie, ale grzejnik mi chodzi pod biurkiem cały czas, bo... No bo ja tu przymarznę wam, słuchajcie. Dobra, i jeszcze jedna czarna uszczeleczka. Aście tu widzę, gadzino, coś tu wibruje. To ty tak wibrujesz? Ten śrubokręt tak wibruje. Ciekawe. Ciekawe. Dobra. Smarujemy. Jestem ciekaw, dlatego chcę go włączyć, bo jestem ciekaw, który elektrozawór, miejmy nadzieję, że to elektrozawór, powoduje ten problem. Ten problem, który wystąpił na live, że tutaj w ogóle nie płynie woda przez ten ekspres. Słuchajcie, to sobie wisi, to sobie wisi, to sobie wisi. Odpalmy go. Nie działa. Działa. Słuchajcie. Nie widzę co się dzieje, mam nadzieję, że nic złego. Na razie próbuję pompować, ale nie pompuję, widzicie nagrzewanie w toku. No ale on jest zapowietrzony, więc zobaczmy co tu się dzieje. No pompa nie pompuje ewidentnie. Nie sprawdzałem przepływomierza, słuchajcie. O, idealnie. Dajmy mu szansę. No nie strasz mnie, chłopaku. Stój tu ładnie, o. Dajmy mu się wybuczeć. Tak wygląda, jakby przepływomierz był zapchany. Może tak być, słuchajcie. Dobra, bo on się zamęczy. Wyłączmy go, bo tu hałas się straszny robi. I włączmy jeszcze raz. On w tej chwili już bez pompowania powinien się odpalić. Widzicie ekran, widzicie. Chciałbym też, żeby mnie prąd zabił na żywo. Konieczność odkamieniania, to wiemy. Dotyk działa. Ja bym chciał go przelać wodą. On w tej chwili ma cały obwód pusty, ale być może, że jest zapchany przepływomierz, słuchajcie. No nie dowiemy się, dopóki nie puścimy gorącej wody. Totalnie nie umiem obsługiwać tego ekspresu, ale widzicie jak ładnie działa. Gorąca woda. Dajmy mu szansę. Ale ona w ogóle nie idzie. Być może, że jest pompa rozwalona. Dobra, nie ma co go męczyć. Wypinam go z prądu. Sprawdźmy, czy nie jest zapchany przepływomierz. Mogą być też te wężyki zakitowane. O! Nice.
Aż zassało, słuchajcie. Czyżby przepływomierz? No sprawdźmy to, wyłączony z prądu. Wyciągamy przepływomierz. Wężyki oczywiście do czyszczenia, jak sami widzicie. Sprawdźmy. Działa. Czyli gdzieś jest tu blokada. No dobra. Czy wężyki są drożne? No ja obstawiam, słuchajcie, pompę. Ale dajmy mu szansę. Odpowiednie wejścia. To jest wyjście, dokładnie. Czyli to jest wejście. Jeszcze sprawdźmy ten wężyk. Działa. No wiadomo, wężyki do wyczyszczenia, ale drożne są. Możemy tu takiego pająka stworzyć. No to co, odpalmy go jeszcze raz. Spójrzmy, co tu się wydarzy. I ogniem. On się sam odpala, włóż zbiornik na wodę. Wkładamy. I power. I dajmy mu szansę. Pompa źle siedzi, ale zaraz ją tu dołożę, nie bawcie się, tak? Tu jest 230 zaraz obok. Konieczność odkamieniania. Ja mu znów próbuję puścić gorącą wodę. A może by go spróbował przepłukać? Gdzie on tutaj ma, słuchajcie? Chcę patrzeć tutaj z tyłu, co się dzieje. Ale dajmy tak. Płukanie. No i płukaj się, Dzido. Zobaczymy, czy popłynie woda wężykami. No bierze wodę, widzicie? Pobrał trochę wody. Ale nie płynie. Tu już dalej nie idzie za ten elektrozawór. O! Przycich. To jest dobry znak wbrew pozorom. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Widzicie? Coś się... Pamiętajcie, że to jest gorący odkamieniacz wlany. Wszystko tu pływa, słuchajcie, ale coś się przepchało. Bo zrobiło się ciszej, zauważalnie. No dobra, to teraz zobaczmy. Ja tu mam paskudztwo jakieś, gdzie ten pojemniczek? Czy pójdzie tędy woda w takim razie? Gdzie ta gorąca woda, moi mili? Gdzieś on się tam męczy. Strasznie zakamieniony jest ten ekspres. No dobra, to skoro jeszcze tędy nie idzie, ja jeszcze sprawdzę drożność. Sprawdzę, słuchajcie, drożność tutaj, bo to czasami jest tu zapchane. Jak mam nadzieję, że mi nie strzeli w twarz. Coś tam się ruszyło. Coś tam się ruszyło. No w ciężkim stanie jest, słuchajcie, ten ekspres. W bardzo ciężkim. Nagrzewa się grzałka. No więc puśćmy mu jeszcze raz płukanie, słuchajcie, ponieważ to pomagało w jakiś sposób. Niech ten odkamieniacz wpłynie we wszystkie te otwory. Może odpuści. Widzicie, tu już całkiem dobrze działa. Raz w czapce, raz bez czapki, słuchajcie. 33 minuty nagrania. Walczymy dalej, słuchajcie. Są jakieś postępy, ale trzeba wymienić te elektrozawory. Tylko ja myślę, że podzielimy ten film na dwie części, bo tu się zrobi długo, trzeba rozebrać teraz całą grzałkę. Widzicie, ta woda tu gdzieś płynie, ale próbuję tylko. Słuchajcie, zróbmy tak. Będzie część druga, albo w najbliższą środę, albo w następną sobotę. Ten ekspres mi się teraz dobrze wymoczy, bo tutaj są postępy. Wiecie, to też nie o to chodzi, żeby wymienić wszystko totalnie, bo to się zrobi drogo. Ja prawdopodobnie i tak doprowadzę do tego, że te dwa elektrozawory będą wymienione. Skonsultuję też to kwotowo z kupcem, bo to wszystko cena rośnie. Tyle z mojej strony. Kakałko. Runda druga. Jeszcze nie zakończona, ale do brzegu, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Polecam kawkę. Właśnie był u mnie widz. Zabrał ostatnią zieloną, więc mam tylko do pokazania czerwoną. 60% arabika, 40% robusta. Kawa mocna, kofeinowo. Zielona edycja, nie mylcie, bo spotkałem się z tym, że myślicie, że zielona kawa to kawa niewypalona. To jest kawa wypalona, zielona to jest nazwa handlowa, słuchajcie.
Ta zielona to jest 85% arabika, 15% robusta. Napiszcie mi maila, którego tu widzicie, to wam powiem, jak ją kupić. Partner kanału Nord.pl, firma. Portal Naprawiaj, nie wyrzucaj, linki wam się właśnie wyświetlają na dole i są w opisie filmu. Drugie podejście, słuchajcie. Polecam oczywiście. Drugie podejście. No, czasami tak jest. On się teraz musi porządnie wymoczyć, może odpuści. Chciałbym doprowadzić, zanim powymieniam wszystko, do tego, żeby dojść, gdzie ten zator jest. Mamy w tej chwili nowy infuzor, mamy oporządzoną grzałkę, mamy wymieniony dolny elektrozawór. No zostały ewentualnie te dwa, ale tak jak mówiłem, filmy sobotnie mają być w miarę kompaktowe. Ma to być dynamicznie, także część trzecia wkrótce. No i co? Miłej soboty, miłego popołudnia. Trzymajcie się. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Dajcie lajka, dajcie suba. Trzymajcie się. Cześć.